Witamy wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku prosto z portu. Tak? I płyniemy do Manaus 4 dni łodzią. Może jeszcze w tym odcinku pokażemy Wam Manaus, więc bądźcie z nami. Zapraszamy. Właśnie kupujemy sobie bilety. Pani nas tutaj obsługuje. Jakbyście chłodno. chcieli płynąć z Tabatingi do Manaus, to musicie Difficulty. Boże, za wcześnie jeszcze jest. Musicie dotrzeć tutaj do portu. Jak powiecie taksówkarzowi, że chcecie właśnie tą łódkę do Manaus, no to was tu przywiezie. Nawet nie wiem w sumie jak się nazywa ten port. Wiesz jak się nazywa ten port? Port. Port. Tylko w czwartki nie pływają. Pływają codziennie, firm jest różnych dużo i my chyba dzisiaj będziemy płynąć tą, czyli FB Amazonia, bo widzę, że taka łódka stoi na zewnątrz. No ale oczywiście będziemy kilka godzin czekać. Tutaj mamy już swoje rzeczy, nie tylko my oczywiście, bo już jest kolejka. Się ustawia w taki sposób, że ludzie bagaże rozstawiają. No i teraz ta mniej przyjemna sprawa, czyli trzeba było zapłacić. Zapłaciliśmy za jedną osobę 290 Reali. reali. Tak brzmi dziwnie, bo prawie 300 zł za osobę, kurde, 4 dni łodzią, ale jak poprzeliczy się 190, około 190 zł i tutaj macie też wyżywienie w cenie, więc uważam, że jak za 4 dni podróży z pełnym wyżywieniem 190 zł, spoko. nie jest źle. Jak kupicie bilety, to potem musicie przyjść tutaj obok. Do Policji Federalnej. Zaraz wchodzimy do środka i będą nam robić zdjęcie. Jakbyśmy zaginęli, to żeby wiedzieli, kto zaginął pewnie. Mnie to trudno zauważyć. Ale ty się stary już robisz. Boże. Nawet dychasz jak stary. Tak. No bo już mnie tak wymęczyłaś życiem, że wiesz. I uwaga, jesteśmy już na łódce. Nieco różni się od tej poprzedniej. Też żyliśmy sobie na tym drugim piętrze, z tego względu, że jak poszlibyśmy na samą górę, to możliwe bardzo, żeby się tam od dachu nagrzewało strasznie, ale zobaczcie, tutaj chyba jest kapitan, ładnie ubrany, elegancko. Jest więcej miejsca tutaj, na pewno. Są aż 4 chyba rzędy hamaków. Zresztą możecie zobaczyć, ile jest ludzi. My się rozbiliśmy tutaj. Będziemy mieli teraz z widoczkiem, więc spoko, bo będziemy mogli sobie leżeć na hamaku i obserwować wodę. Cały mandżur nasz leży. Zaraz jakoś to ogarniemy. Tutaj jest problem, polega na tym, że trzeba się rozwalić tak jak kamień w poprzek hamaka. Tak, Z tego względu, że jak się położycie normalnie, to wam pokażę. O Jezu, jak mi niedobrze. O! nogi są strasznie do góry i mogą drętwieć, więc nie No będzie masakra. chyba tutaj tak wygodnie. Jak podróż? Na razie mi niedobrze, mam cały czas rozwolnienie i nie wiem dlaczego, bo jemy to samo, ale mnie tak przeczyściło, że masakra. No i tak mnie mieli w żołądku cały czas. Mieliśmy mleko w torbie i wylało mi się całe mleko na hamak, więc mam cały hamak w mleku. Mam nadzieję, że karaluchy nie wyczują i nie przyjdą mnie zeżreć. Będziesz jak Kleopatra w mleku cała. Poważniejszy problem to jest z Kamilem. Ma zatrucie żołądkowe jakieś. Wczoraj wypiliśmy 3 piwa. Mówię, dobra, no to wypiliśmy 3 piwa, no to ja zawsze po piwie mam rozwolnienie, zawsze. Ale dzisiaj rano wstałem, mówię, dobra, no to jedziemy na łódkę, to wezmę sobie nifuroksazyl, bo mieliśmy na szczęście. Wziąłem te 2 tabletki, spoko, przyszedłem tutaj, no biegałem już 2 razy do kibla. Jest jeden problem, nie wiem czy widzicie, ale mam inny kolor spodenek. Położyłem się na hamaku i po prostu tak mi się rozluźniłem, a to nie jest śmieszne, że jak zacząłem biec do kibla, to zobaczyłem, że wszystko ze spodenkami, majteczki też. Na szczęście wymieniłem i boję się rozluźnić. Normalnie mam kran i przerąbane, czuję się taki mocno osłabiony. Bez szczegółów. No Źle bez się szczegółów. czujesz, I obsrałeś chodzi o to, majtki, że jak... wystarczy. Nie, to była woda. To była to- woda. Obsikałeś w takim razie. Pij herbatkę, bo ci żonka zrobiła herbatkę gorącą, gorzką, to na żołądek Bardzo zawsze... mi się w głowie zawsze kręci. lepiej. Ale No. powiem wam szczerze, że jestem zły, bo naprawdę widoki są piękne. Nie mam jak się tym cieszyć po prostu. Tak mnie mieli. Dobra, pierwszy dzień, jutro O. staniesz jak nowy. Trochę mi ciebie O. szkoda. Trochę.
No, kochana żona, trochę. Trochę, bo byłeś dla mnie niemiły, To więc ty byłaś dlatego niemiła, trochę. zaczęłaś krzyczeć na mnie. O, Puśćcie jakieś serduszko w komentarzach dla Kamilka, żeby się lepiej poczuł. Albo taki znaczek brzoskwinki, to chodzi o tyłek. albo jakiś koreczek, żeby już nie leciało. Idziemy jeść. Zawołali nas na jedzenie. Ale W ja sumie nie wiem, czy nie wiem, czy będziemy coś jeść. Zobaczymy najpierw, co tam się dzieje. Ale wzięliśmy swoje miseczki. No tutaj w ogóle widzimy, że ludzie ze swoimi miseczkami chodzą. O, proszę bardzo. To jest makaron z mięsem i sosem. I to wszystko, co jest. Mogę to zjeść na brzuch, czy nie? No spróbuj. Nie wiem. Na Dobra. pewno? Jej, Raz jest. tak to wygląda. Pani nakłada Idziemy na sama. miejsce, czy jak? Gracias. W sumie nie wygląda to jakoś źle, taki gulasz, ala. No, takie bez smaku, no jakby posolił. Ja prawdę wam powiem. Totalnie rozgotowany makaron, jakby 3 dni się gotował i faktycznie bez smaku. Dzień dobry, w kolejnym dniu obudzili na śniadanie. Kamil niestety jeszcze śpi, chyba się źle czuje. Budziłam go na śniadanie, ale powiedział, że nie idzie. Więc ja wezmę tylko jedną porcję, bo nie wydadzą nawet więcej, jakbym chciała wziąć dla niego na wynos. Tutaj widzę, że w jednym jest kawa, a w tym obok jest mleko nawet. Czyli generalnie mamy tak, że mamy takie ciasta właściwie i można pokazywać pani paluszkiem, jak się nie zna portugalskiego, co to jest i wybierać sobie. No dużego wyboru nie ma, różnego rodzaju ciasta. Ja widziałam, że ludzie jeszcze mają taką bułkę z jajecznicą. O, tutaj na przykład jedzą, ale chyba już się skończyła. Niestety. O, nawet tutaj pani ma taką bułkę. To by było spoko. Kamil cały czas śpi. Powiem wam szczerze, że nocka to była taka dosyć chłodna. Na pewno było chłodniej niż na tej poprzedniej łódce. Księciunio wstał. Jak się czujesz? Dalej mam problemy żołądkowe, w nocy wstawałem 3 razy. Dzisiaj pierwsze co rano wstałem, poszedłem do toalety, no i masakra. Próbuję tego śniadania, to jest placek kukurydziany, ale jeździ mi tak w brzuchu. Znaczy, śniło mi się w nocy, że się załatwiam. Bałem się, że się załatwiłem, ale na szczęście nie. Jesteśmy już w stołówce i tak, ryż i makaron można sobie nakładać samemu, ale mięso to już szefowa wydaje. Tak, tak. Tak, widzę, że jest jakaś fasola, kurczak. No nie jest źle, nie wygląda najgorzej to jedzenie. Ale powiem idziemy po szczerze. widelce nasze, więc idziemy na hamak zjeść Tak, chyba. tam sobie zjemy na hamaku. Zaraz Ja to- wam z bliska pokażę, co tam jest do jedzenia. O, czyli taki żółty ryż, trochę makaronu jest. Weź mi też daj makaron. Ile chcesz? No dawaj, Jeszcze? jeszcze. Jeszcze? No kawałek. No. Dobra. O jest. Si, Fasola jest, kurczak. A to co O, to i jest? poquito salada. Sałatka jakaś. Ale z nie, pomidorem. to mięso, co gracias. to jest? Dobra, nie wiem. Esto, por favor? Tamto to jest wołowe, Justyna. Tak? Tak, takie, no. A, Albo i wieprzowe. ensalada. No to ciekawe, czy ja to zjem. Chodź, to idziemy, zjemy. Gracias. Zjem. Tak wygląda. Wróciliśmy na hamaki. Będziemy tutaj próbować. Dobra, spróbuję najpierw makaron. Czy jest rozgotowany, czy al dente. Nie jest rozgotowany, ale jest lodowaty. Lodowaty makaron? Ciekawe. Zobaczymy surówki. To taka marynowana cebulka chyba, nie? Dobra. To jest cebula. Nie? Nie wiem co to, ale dobre. I zobaczymy mięska. Od razu. Tak, tylko jak ja mam to? Dobra, tak. Takie jak wczoraj w zupie? Pycha. Tak? Delikatne, mięciutkie. Dobra, teraz ja wam prawdę powiem, bo on to oszukuje z jedzeniem. Nie wiem, co to jest. Jakaś kapusta czy coś, to tak smakuje. Ale trochę jakby marynowane, nie? Aha. Ale spoko. Makaron tylko zimny, nie? Lodowaty. A Ale mięso- spoko, nie jest rozgotowany. Ale mięso spróbuj. Nie chciałem tego kurczaka właśnie.
ugryźć sobie z tej nieżelkowej, bo czasami możesz trafić na żelkę. O, trafiłaś akurat. Ale ogólnie mięso jest bardzo dobre. No nie? No. Ej, spoko. Ja myślałem, że będzie gorzej na tej łódce. Tak, ale nie wiem, my chyba dobrze trafiliśmy, bo No. generalnie jak oglądaliśmy innych ludzi, rozmawialiśmy z innymi ludźmi, to każdy mówił, że jest masakra, nie? Tak, zobaczcie, ile rolki papieru mi zostało. Zużyłem już prawie całą rolkę papieru przez dobę. Nie jest źle. Masakra. Jestem zły tylko, bo chyba widziałem delfina, ale zaczęło padać, tam pozamykali okna i... Dobra, jeszcze Trudno. mamy tyle dni przed sobą, zobaczymy spokojnie. Tymczasem jedzmy. Smacznego. Smacznego. Teraz czas na poranny rozruch. Właśnie idziemy na obchód po łodzi. Chcemy Wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj jest taka strefa, gdzie można sobie myć naczynia, ręce. Tutaj jest w ogóle woda pitna. I tutaj są toalety, ale generalnie to jest śmieszne, bo są 2 toalety dla mężczyzn i 5 toalet dla kobiet. Ciekawe dlaczego. I wygląda to tak. Nawet lepiej niż ostatnio, jest dosyć czysto, oni tutaj sprzątają. Tutaj oczywiście tak samo jak poprzednio jest taki kranik i prysznic z kibelkiem w jednym. Nie jest źle, ja się kąpałam dzisiaj. Co prawda woda z rzeki, więc jak będziecie się kąpać, jeśli będziecie płynąć taką łódką, no to trzeba mocno się pilnować, żeby tej wody się nie napić, bo można się potruć. Weszliśmy na pięterko, ale zobaczcie, tutaj kilka hamaków dosłownie. No i tak samo też toalety, tutaj takie O, patio, sklep. można sobie posiedzieć i popatrzeć na widoczki. A tutaj mamy sklep. Teraz dowiemy się, ile kosztuje internet. Dobra, tutaj internetu nie ma, gdzieś na dole jest. Znowu widziałem delfina na 100%, tylko oczywiście Justyna nie. Tu na wprost nas normalnie wychylił się grzbiet i widziałem ten. Ja myślę, że już masz zwidy Nie. od tego syranka. Występują tu delfiny różowe w tej Amazonce. W ogóle to... O, widziałaś? Znowu skoczył. nie. No przed chwilą przed nami skoczył. No kazałeś mi tam To na patrzeć. kamerze zobaczysz, patrz na wprost nas. Boże, no co za kobieta. Mu patrzy się przed siebie i nie widzi. Kazałeś mi tam Dobra, patrzeć. na kamerze sobie zobaczysz, wyskoczył Ja chcę właśnie. na żywo, nie na No kamerze. to patrz przed siebie, tylko się wychylił po prostu z wody i widać było grzbiet. Delfin. Ciup, ciup, ciup. Stary, jednak nie ma O, jest. omamów Tam znowu od tego sranka, jednak ja też widziałam te delfinki. Już 2. Dobra, tu jest kilka. Z daleka. O ja, widziałeś? No. Ale opcja. Spróbuję wam zzoomować. One się wychylają co chwila. To Ale zobaczycie czad. sobie. Chciałabym je z bliska Weź zobaczyć. pogwizdź na Ja palcach. nie umiem. Albo na palcach. Tak. Podobno wychylają się dzięki gwizdom. O, wychylił się O, znowu. widzisz? Haha, bo zagwizdałam. I pokażę. To, co widzicie na ekranie, to prawdziwy różowy delfin, czyli Inia geoffrensis, ale lokalni wołają na niego po prostu boto. Występuje tylko tu, w dorzeczu Amazonki i Orinoco. To oznacza, że jest gatunkiem endemicznym, czyli nie spotkacie go nigdzie indziej na świecie. Może mieć nawet 2,7 metra długości i ważyć do 150 kg. I niestety jest gatunkiem zagrożonym. Populacja spada przez zanieczyszczenia, zapory i łowienie ryb sieciami. Ale skąd ten różowy kolor? Nie maluje się na karnawał. Delfiny te mają naczynia krwionośne tuż pod cienką, jasną skórą. Gdy się ekscytują, pływają, stresują albo zakochują, dochodzi do wazodylatacji, czyli rozszerzenia naczyń. I wtedy boto robi się jeszcze bardziej różowy. Najbardziej różowi są samce. Taki naturalny różowy dres na siłownię, żeby było widać, kto jest szefem. Co więcej, boto potrafi obracać głową o 180 stopni. Dzięki specjalnej budowie kręgów szyjnych może manewrować między drzewami i korzeniami jak ninja w dżungli. I teraz coś, co robi z niego prawdziwego superbohatera. Boto ma niesamowity słuch i echolokację, jak sonar w łodzi podwodnej. Potrafi usłyszeć rybę zakopaną pod warstwą mułu, rozpoznać jej wielkość i bum, kolacja gotowa. Gdyby miał podcast, usłyszałby subskrybenta, zanim ten kliknie obserwuj. A na koniec perełka z lokalnych legend. Indianie wierzą, że ten delfin nocą zamienia się w przystojnego mężczyznę w białym kapeluszu, który chodzi po wioskach i uwodzi kobiety. A jeśli ktoś nie wie, kto jest ojcem dziecka, to wiadomo, bo to był na imprezie. A teraz zapraszamy Was do dalszego oglądania. I pokażę Wam te... Tu blisko? Ja pierdzielę! No, Skoczył! akurat teraz nie Kurde. nagrałem.
Ja. Chociaż nie wiem, może się nagrało, bo jeszcze nie wyłączyłem kamery. Tak wygląda amazoński handel obwoźny. Tak, zobaczcie jakie rybki pan ma. To jest jak prawie cała noga, jakie grube. I pan podbił sobie łódeczką do naszego statku. Jak chcecie, to możecie sobie kupić, ale naprawdę są wielkie te ryby. No i widzicie, już wszyscy czekają tutaj w porcie. Zaraz będą się ładować na statek. Rozładunek. Ludzie sobie poprzywozili tutaj do miasteczka różne rzeczy. Tuktukami przyjechali po odbiór towaru. A tutaj mamy stanowisko kapitana, ale nie ma nikogo. Ale zerknijmy, jak to wygląda. Nie no, tutaj to jest luksusowo, nie ten co na poprzedniej łódce. Nieźle, nieźle, nieźle. Przyszliśmy na sam dół. Mają magazynek, tutaj można właśnie swoje rzeczy przewozić. Próbują przetransportować. W sumie nie wiem nawet co to jest, do lodów czy coś. Ale sobie ewidentnie nie radzą. O, wpadli na pomysł, żeby podnieść. Brawo. Spore zapasy piwka. A tu jakie fury, widziałeś? Tak. Proszę bardzo, jakie furki. Który wybierasz? Na własność? No? Tą barkę. Nie, tam, po co ci barka? I jest wieczór, nastała ciemność. Ele sabe a verdade, né? Nie? Ele sabe a verdade, sim. Ó. Isso que é pra você. Rozumiesz coś? No, no. No entiendo. No entiendo. Aquele que morreu por nós, que veio aqui pra morrer na cruz por nós. Tô falando de Jesus. No, no entiendo. No, no, no. No entiendo. É americano ou colombiano? Polonia. É. Polonia, Polako. 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 Ty. No i co? Nic nie rozumiemy, generalnie. To jest tak, jakby ktoś się pytał, jak się dogadujemy w Brazylii. To właśnie tak, bo oni w ogóle nie gadają tutaj po hiszpańsku, więc o tyle, o ile po hiszpańsku jesteśmy w stanie coś tam zrozumieć, to Mniej po więcej. portugalsku nawet cyfr nie ogarniam. Poszłam się zapytać, ile kosztuje internet. 3 razy się pytałam, nie ma opcji, masakra. Druga ciekawostka jest taka, że właśnie dotarliśmy do portu znowu. Jest przystanek w jakimś mieście i zawsze jak się zatrzymujemy, to ludzie podchodzą tutaj do barierek. No i jest główna atrakcja wieczoru, co się dzieje na lądzie. Witamy w kolejnym dniu, samego rana, a u nas szpital. Ja jestem przeziębiona, Kamil cały czas ma biegunkę, zaspaliśmy na śniadanie. Plus jest taki, że jest tutaj taki ala medyk, taka pani dała nam tabletki, przyszła nas rano, obudziła na kolejną porcję tabletek, znaczy Kamila, no bo ja tam na przeziębienie mam swoje jakieś leki, ale już nam się skończyły leki na rozwolnienie. Pacjent jak się czuje? Spoko, najlepsze jest to, że cieszę się, że budzę się w nocy na kibel, nie? Bo problem polega na tym, że jak na początku, jak wiecie, mi się nie udało nawet wstać z hamaka. I minus jest taki, że no mieli mnie w żołądku. Pani na szczęście dała mi jakiś antybiotyk. Szkoda, że na pusty żołądek to wziąłem, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że mi pomoże, ale jeszcze nigdy nie miałem tak, że 3 dni z rzędu. I jestem bardzo zły na to, że płyniemy najpiękniejszą częścią Amazonki, przez amazońską dżunglę do Manaus, do stolicy Amazonii, a nie mogę się tym cieszyć nawet, bo cały czas leżę w hamaku i mnie mieli tylko. Masakra. Masakra. Przyszła chwila michy. Justyna chociaż zje coś, ja to się boję cokolwiek Nie wiem, jeść. czy zjem. Boję się, ja to Zupki nie jem. chińskie. Ryż, makaron, o i świeży makaron dorzucony. Jeszcze przytrzymaj. Fasolka, tu było coś jeszcze, wątróbka chyba, bo wczoraj była wątróbka. Kurczaczek i ziemniaczki chyba pulpa. Nie bierzesz? Nie, ja nie biorę, bo ja się boję. Justynka bierze makaron, widzę, kurczaka i A tyle. jest to? Co to jest? Już trudno, bierz. Ja się zapytałam. I tak nie zrozumiesz, dobra. Gracias. No i teraz pewnie... Nie wiem. Dobra, Justynka, jak obiad? To żółte, No. to w ogóle to jest potrawka z kurczakiem taka. A weź Sam. zobacz, spróbuj. Chyba trochę ostrawe, to nie wiem, czy ty powinieneś. Kurczak jest, Kurczak jest. na 100% jest kurczak. Kurczak jest, ale w smaku, nie wiem, może coś z marchewką. Tak, no, z marchewką. Mhm. Taka mielona marchewka i Tak. na pikantno I trochę. troszeczkę na pikantno i troszeczkę za słono. No to jak zasłona zawsze. to jak zawsze, ale... No, ale spoko, obiady mają spoko. Dałoby się przeżyć na tych obiadach, śniadaniach, znaczy obiad, kolacje i tak dalej mają takie same w sumie za każdym razem. Generalnie tak, nie jest źle, da się żyć. Myślałam, że będzie gorzej, ale zupka chińska cheddarowa wymiata.
Uwaga, uwaga, jest akcja. Jest 12 w nocy. Ja wreszcie po 4 dniach mam problem z głowy, jeżeli chodzi o brzuch. Obudzili nas wszystkich i jest akcja chyba policyjna. Ludzie podciągają hamaki do góry, jak widzicie, pod sam sufit, tak jak tutaj, i układają bagaże swoje. I zaraz wejdzie pewnie policja z psami i będą przeszukiwać. No właśnie, ja się nie dziwię, że spałaś. Tak jak myślałem, kobiety są z jednej strony, postawiły się. Tu Justynka musisz w prawo, to są nasze bagaże, podwiesiliśmy hamaki, a tam są mężczyźni poustawiani. I parkuję pod jakimś posterunkiem chyba policji, mi się wydaje. Ale Też ich obudzili o 12, bo kontrolę mają do zrobienia. niezadowoleni. Tam już piesek czeka z panem. Ale uderzy, Szukać uwaga. wrażeń. Uwaga. Wow. Prawie mi kamera. Najlepsze jest to, że mieliśmy takie mleko w proszku do kawy i całe rozsypało mi się w torbie tej z jedzeniem. Taka serwatka po prostu. I mamy całą torbę serwatka. białego proszku. Więc mam nadzieję, że to nie wzbudzi podejrzeń. Mary. Pan tam stoi. Może się trafi kontrola osobista. Tak będę z ukrycia trochę nagrywać, ale zostałam sama. Facetom kazali pójść na dół. Nie wiem, czy oni... A, tam wyszli. Tam jest też Kamil. Więc nie wiem, czy będą ich tam przeszukiwać, czy o co chodzi. A few moments later. Wychodzą. Powiem wam, że sytuacja jest dziwna. Przerażające to było. Jak ten pies tu latał i w ogóle się wypytywali mnie. Powiem wam, że nie wiem, o co teraz chodzi, ale tutaj już chyba skończyli przeszukanie. Już ludzie sobie hamaki pozdejmowali i leżą. Ale chłopcy tam stoją, ja tak trochę z zawinkla będę pokazywać, bo nie chcę, żeby widzieli, że ja to wszystko nagrywam. No ale generalnie oni cały czas tam stoją, z nimi nikt nic nie robi, oni po prostu tam stoją. No i jak widzicie, sobie stoję. I trochę tu jest gorąco, powiem wam, i szczerze, że już mi się zaczyna nudzić tak naprawdę. Ja sobie tu stoję i mogę sobie z wami pogadać na odległość, więc magia tych mikrofonów jest naprawdę spoko. Mam tylko przy sobie, co prawda, paszport i telefon. No nic, no czekam, zobaczymy, co będzie dalej. On wam coś poopowiadał, a ja nie wiem co. Zakradłam się z drugiej strony i teraz chcę zobaczyć, co oni tutaj robią, a okazuje się, że oni przeszukują samochody. Tam. Pies normalnie cały czas lata. Chcą chyba jedną beczkę otworzyć. A teraz pan do beczki włożył kij, macza i patrzy, co jest w środku. Jaka konsystencja? O, wąchają i sprawdza. I kolejna. Macza. Mieszu. I tyle. Dobra, bo już widzę, że zwrócili uwagę na mnie, że nagrywam. Ciekawe stamtąd, bo zobaczyli, przyczaili chyba, że nagrywam, więc już nie będę tam stała i kusiła losu. Wpuszczają wszystkich na łódkę. Jak tam? No i koniec, postaliśmy trochę na dworzu i tyle. Jednego tylko wzięli, przefiskali tak naprawdę na zaplecze. Nic się nie działo. O, co się dzieje? Ło! O kurde, Kurde, prawie ta ale opcja. platforma się opuściła do wody. Bym spadł z dechy. Wrażenia? Nijak, po prostu stałem godzinę niepotrzebnie. Musiałem sobie tylko spodnie podwinąć, bo gorąco Tak. i tyle. Nawet mi paszportu nie sprawdzili. Nie wiem, nic. ja to dziwne było to, że ja stałam tu w rzędzie z innymi dziewczynami i podszedł do pierwszych dwóch, chwilę pogadał, podszedł do mnie i się mnie pytał o wszystko. Skąd jestem, gdzie jadę, skąd przyjechałam. I ty mi pomachałaś I chyba. on się mnie pyta, czy ja jestem sama. Ja mówię, że nie, że z mężem. Mówi, a który to twój mąż? I dlatego ja mówię, jak mam mu powiedzieć? Ledwo gadam potem, wiesz. I tak go ledwo A po angielsku rozumiałam. gadałaś? Nie, po hiszpańsku Tak? właśnie. A. No szkoda tylko, że jest Ale- godzina pierwsza. W sumie godzinę to spędziliśmy. Godzinę. Jestem rozbudzona i... Ja i tak oglądałem film, no. No ale cóż, no, muszą wykonać swoją pracę, tak jest. Śmiesznie. Nic nie znaleźli ostatecznie. Ciekawe doświadczenie. Ja się czułam Ciekawe. jak w filmie normalnie. Ciekawe. Ja się czułam jak w filmie. No, ahoj przygoda. Dobra, to idziemy dalej spać. Widzimy Tak. się rano. Narka. Dzień dobry, z samego ranka u nas śniadanie. Co prawda jest godzina 10, więc ogólnie tutaj jest pora zaraz obiadowa, ale ja rano wstałam na wschód słońca i przyniosłam śniadanie dla nas, więc wygląda to tak. Jest bułka z jajecznicą w środku
i takie kawałki ciasta, więc jeszcze wzięłam w ogóle mleko i napijemy się kawki. Jesteś gotowy na kawę? Twój brzuch? Jestem tak szczęśliwy, że pierwszy raz w nocy przespałem całą bez rozwolnienia. I rano wstałem, poszedłem do kibla, tylko siusiu, mistrzostwo i mogę jeść śniadanko, bułeczkę z jajeczniczką, ojej, po 3 dniach męki, 4. dzień, ostatni już pewnie, bo raczej dojedziemy. A dzisiaj mam imieniny, więc postawiłem chipsy i kolę. Co prawda, mamy skitrany litr rumu. Ale lepiej nie ryzykować jeszcze na ten żołądek. No, Czekamy na kolejną łódkę, ale dzisiaj mamy taką zarąbistą pogodę. Justyna już się smaży, ja sobie w cieniu, dlatego tak podzieliliśmy stolik na pół. Niestety oczywiście zepsuł nam się znowu mikrofon, nie łączy nam się, więc znowu nadajemy na jednym, ale fajnie, bo pogoda jest elegancka, można się poopalać. A few moments later. Zobaczcie, jak Justynka się szczaskała na machoń. Kryzys kolorystyczny jest w trakcie zażegnania. No i my w sumie zostało nam chyba z jakieś godzina, 2, już raczej dopływamy. Mamy golden hour. Proszę, widoczek ze flagą Brazylii. Zachód słońca, piękny nad Amazonką. Nawet wam zbliżę trochę, stracimy na jakości, ale jak to wygląda w ogóle. Powiem ci szczerze, że jak się zbliżam do ciebie, to też trochę tracisz na jakości. Ha. Wysiadaj. Zobaczcie, tak szerokiej rzeki jeszcze w życiu nie widziałem. Nie no, jestem po prostu, jak to jest po horyzont po prostu. Najszersza rzeka w życiu, jaką naprawdę widziałem, no. Jest przeogromna. Dobra, widzimy, że nawet skręcamy właśnie. Pokaż Justynka na mapie, gdzie my jesteśmy i zaraz pokażę wam, gdzie będziemy płynąć. Zobaczcie, to jest niesamowite, że tutaj są domy i tu ludzie mieszkają. To jest wszystko zalane przez wodę, ale to wygląda. Mistrzostwo. I normalnie sobie ludzie tu żyją na tych, kurczę. Kurde. Jak to wygląda, co? Myślisz, że tam ludzie żyją normalnie. No. Niektóre są opuszczone. Jakby ktoś chciał jeszcze, to może sobie tu chałupkę, proszę, dobudować i mieszkać. Nie ma problemu. Nie uwierzycie, zobaczcie, jak wygląda wioska na wodzie. Muszę wam to pokazać. Normalnie wioska na wodzie, każdy ma żarówkę, taka Wenecja po prostu, malutka. Akurat przepływamy, już dopływamy do miasta. Nie każdy ma prąd w domu, ale to wygląda niesamowicie. Tu tych domów jest, ja wiem, z 20, 30 maksymalnie. No mistrzostwo po prostu. Jeszcze ten zachód w tle, jaki to robi w ogóle klimacik. I jak widzimy, chyba tam mamy już Manaus, więc jesteśmy. Uwaga, jesteśmy w Manaus i popatrzcie, jakie to jest miasto. Widzicie, jakie są wieżowce dookoła? Jesteśmy w szoku.
Co najgorsze i tak tego nie zwiedzimy. Właśnie, a dlaczego sytuacja potoczyła się tak, że dowiedzieliśmy się w porcie, że łódki kursują 2 razy w tygodniu i to są z soboty i środę. Koszta noclegu w Manaus są dosyć drogie, ponad 100 to kosztuje. No i Przekalkulowaliśmy. Kalkulowaliśmy. Właśnie to zrobiliśmy. No i stwierdziliśmy, że w takim razie płyniemy jutro. Chodzi o to, że jutro jest sobota, a następna łódź jest w środę. O, delfin! Ale kurde opcja. Wielki! Ty, ale teraz go nie zobaczymy pewnie. Tu się wynurzył. Przy samej łodzi się wynurzył. Chciałem gwizdnąć, ale... Kurde. Więc wypływamy jutro, bo jest sobota, a w środa to jest jeszcze 5 nocy tutaj, czyli dodatkowe 500 zł i tak dalej. A nie ma tutaj co robić po prostu Przez tyle tyle czasu, czasu, więc tak. stwierdziliśmy, że bez sensu. No chcielibyśmy w sumie zobaczyć to miasteczko, ale finansowo się to po prostu zwyczajnie nie opłaca. Kalkuluję. I teraz wam pokażę jedną rzecz. Do tamtej przystani przypłynęliśmy łodzią z Tabatingi. Teraz jak przejdziecie sobie tędy, tu dokładnie tym korytarzem, powoli, pyk, tu jest wyjście tak naprawdę, więc tędy musicie przejść i przejdziecie sobie tutaj tędy, to macie wejście do drugiej przystani, proszę, z której odpływają łodzie do Belem. Ale nie tylko, bo tutaj każda łódź płynie gdzie indziej, jakby co. Akurat tak. I to akurat ta, na której my jesteśmy, tak. jakbyście chcieli płynąć do Belem, no to tutaj z tej jakby drugiej części tego portu. W kasach bilety kosztują, jakbyście chcieli płynąć do Belem, 430 rieli, ale stwierdziliśmy, że zakombinujemy i spróbujemy dostać się bezpośrednio na łódź i może tutaj uda nam się taniej załatwić. No i generalnie facet to oczywiście od razu chciał nas zrobić w bambuko, no i zaproponował nam kwotę 450 rieli, ale wiedzieliśmy, że jakby można taniej, no bo w samych kasach 430. No dobra, no to może powiem mu 400 i się zgodzi, bo już w sumie nie chciało nam się kombinować. No ja mu napisałam tam na kartce 400 i się zgodził, więc taka była z nim Ale było z nim 50 targowanie. rieli w kieszeni Do od 100 osoby, razem, czyli no. 100. W każdym razie takim sposobem właśnie znaleźliśmy się na nowej łodzi, jest nieco gorsza niż ta poprzednia. Już mamy nawet rozwieszone hamaczki. Tam jest Justynki, ten obok jest mój, tam już jakiś pan sobie śpi, a specjalnie tak koło pana się powiesiliśmy, żeby po prostu ktoś koło nas nie wcisnął. Dostaliśmy też radę, żeby położyć sobie plecaki na paletach, ponieważ podobno jak deszcze leją, to podmywa tutaj cały pokład. Minus jest jeszcze jeden, nie ma tutaj posiłków. Więc jak widzicie, teraz przed nami 5-dniowa podróż łodzią i ciaśniejszą, mniejszą. W każdym razie my idziemy spać na czujce, no bo cały czas tutaj się ktoś kręci, więc musimy uważać na swoje rzeczy. Z wami się w tym odcinku żegnamy. Zachęcamy oczywiście do komentowania i subskrybowania kanału i zapraszamy na kolejną łódkę. I będzie wyprawa podobno hardkorowa. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to przeżyje. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Cześć.